Cześć, witam Was na moim kanale. Ja nazywam się Hubert, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak pojechaliśmy 1000 km do kina i dlaczego było to najlepsze doświadczenie w moim życiu. Zaczynajmy. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż pozostałe. Nie mam napisanego scenariusza. To, co będę chciał Wam powiedzieć, będzie pochodziło gdzieś tam z wnętrza. Będą to moje przeżycia, moje wrażenia po tym, jak pojechaliśmy do Pragi, żeby obejrzeć film Oppenheimer Christophera Nolana w najwyższej możliwej jakości w 70 puszczanego z taśmy analogowej 70 mm. Dlaczego to było tak wyjątkowe? Ano dlatego, że jak być może widzieliście, cały marketing wokół Oppenheimera, pomijając to, że konkurował z Barbie, zbudowany był wokół tego, że wyświetlany był z analogowej taśmy filmowej IMAX. Wielka taśma, przeszło 16 km długości, 300 kg wagi. No tylko tak naprawdę, gdzie tą taśmę analogową można było zobaczyć? I gdy zacząłem troszeczkę o tym czytać, to okazało się, że nie jest to do końca takie proste, jak mogłoby się wydawać i ta taśma analogowa puszczana jest w raptem 30 kinach na całym świecie. Troszeczkę mało, nie? Biorąc pod uwagę, że cały marketing zbudowany był wokół tego. Na początku wydawało mi się, że te 30 kin zlokalizowane są w USA, więc nie zawracaliśmy sobie za bardzo głowy tym wszystkim. Natomiast potem się okazało, że jest kino w Pradze, które puszcza film w taki właśnie sposób. Pozostałe kina w Europie zlokalizowane są w Wielkiej Brytanii, są dokładnie dwa. Z tego co wiem, dwa są jeszcze w Kanadzie, jedno w Australii, no i pozostałe w USA. Więc możliwości zobaczenia tego w sposób, w jaki było to reklamowane, były troszeczkę ograniczone. No więc decyzja zapadła, jedziemy. Czego się spodziewałem? Do końca nie wiem, czego się spodziewałem. Wiem tylko, że był olbrzymi hype. Wiem tylko, że oczekiwania względem tego, co tam zobaczymy, były naprawdę napompowane do granic możliwości. Natomiast wiedziałem co nieco tylko o tym, czego się mogę spodziewać. Natomiast teraz już wiem, teraz to przeżyłem, chciałbym się tym z Wami podzielić. Nie chcę skupiać się na samym filmie. To nie będzie recenzja filmu jako takiego, bo żaden ze mnie krytyk filmowy. Natomiast chciałbym tutaj skupić się na stricte technicznej stronie Oppenheimera w IMAXie 70 mm, na tej stronie związanej z filmowaniem, z stworzeniem obrazu i tak dalej. To mnie ciekawiło najbardziej. Jak dużą różnicę zobaczę, idąc do kina IMAX wyświetlanego z taśmy analogowej. Bo jak już mówiłem, żadne z tych kin nie znajduje się w Polsce. W Polsce nie mamy możliwości zobaczenia czegoś takiego, więc pomówmy sobie o tym, czym tak naprawdę różni się kino IMAX, jedno z tych 30, o których mowa, względem pozostałych kin IMAX. Różnice tak naprawdę myślę, że możemy podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to, że te kina, o których mowa, te 30 kin, posiadają totalnie inne proporcje obrazu. Jest to obraz bardziej, bym powiedział, kwadratowy, dokładne proporcje to 1,43 do 1. W porównaniu do ekranów panoramicznych, do ekranów, które zwykliśmy my na YouTubie tutaj nazywać cinematic lookiem, tak? Czyli specjalnie pokazałem dzisiejszą recenzję na obiektywie anamorficznym, mocno rozciągniętym. To jest ten taki, chciałoby się powiedzieć, klasyczny kinowy cinematic look, widescreen, o proporcjach 2,20 do 1 lub 1,93 do 1. Natomiast to, z czego zasłynął IMAX, to, z czego znany jest IMAX jeszcze z lat, myślę, 2000, nawet 90., 80., to, że te proporcje obrazu są właśnie bardziej kwadratowe niż widescreen. I jak to się przekłada? No przekłada się to niestety w ten sposób, że oglądając film nagrany w technologii IMAX, tej 1,43 do 1, wyświetlając go na obrazie klasycznym kinowym typu widescreen, mamy bardzo duży crop. Crop, czyli po prostu pozbycie się obrazu, który no, nie mieści się na szerokim ekranie. Więc tak naprawdę oglądając Oppenheimera, ale też inne filmy Christophera Nolana nagrywane w tej technologii, w standardowym kinie, czy nawet w standardowym IMAXie, który o tym powiem jeszcze troszeczkę później, po prostu nie widzicie całego filmu. Nie widzicie tego wszystkiego, co reżyser w kluczowych scenach
również nagrał i co pokazuje nam w IMAXie 70 mm. Czy tych scen jest dużo? Nie. Czy i tak, i nie. Zależy, jak na to patrzeć. Są filmy Nolana, gdzie tych scen jest zdecydowanie więcej. Jeżeli chodzi o Oppenheimera, to myślę, że szacunkowo oceniłbym je na około pół godziny do 40 minut. W kontekście około 3 godzin, który zajmuje cały film. I pojawiają się one, myślę, w dwóch momentach. Przede wszystkim pojawiają się tam, gdzie zmieniamy narrację, przeskakujemy z lokacji do lokacji, z myśli do myśli, ze sceny do sceny i aby podkreślić to przejście, scena pojawia się w IMAXie. Tym w proporcjach 1,43:1. Widok, jaki wtedy mamy, jest nie do opisania. Jest to tak wielka powierzchnia obrazu. Jeszcze dodam, my siedzieliśmy w pierwszym rzędzie na samym środku, więc byliśmy ludzikami z memów, którzy wybuch widzą dokładnie jako pierwsi. To, jak duże powierzchnie zajmuje ten obraz, po prostu sprawia, że nasze oko nie jest w stanie, nasz mózg nie jest w stanie zarejestrować więcej niż sam obraz. Tak naprawdę, oglądając film w tej proporcji, nasze oczy nie rejestrują już nic więcej. To jest wypełnienie całego kadru. Oglądając film w widescreenie, nasze oko być może rejestruje graniczne wartości na szerokość, natomiast na wysokość to te czarne pasy na dole i na górze zajmują sporo kadru. W klasycznym IMAXie jest to po prostu coś totalnie innego. Więc pierwsza rzecz, proporcje. Tak jak już mówiłem, Nolan tymi proporcjami skacze, więc jest to zabieg artystyczny, którego w normalnym kinie, w telewizji, oglądając później, czy nawet na komputerze, nie widzimy tego, bo po prostu ten obraz jest skrapowany, jest ucięty. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć w momencie, kiedy pojawiają się te sceny IMAXowe poza zmianą lokacji, no to są te sceny takie najbardziej no wiecie, te, które dokładnie te, które wzbudzają największe emocje, te, które po prostu nas zachwycają, one nagrane są w tej proporcji 1,43:1. Efekt jest po prostu powalający. Brakuje mi porównania, żeby opisać, jak wysoka jakość obrazu jest generowana przez te kamery IMAX i jak to fenomenalnie wygląda na analogowej taśmie. To jest po prostu, nie wiem, w porównaniu do zwykłego IMAXa, czyli do zwykłych kamer IMAX cyfrowych, które były potem nagrane na taśmę, no to jest, nie wiem, przeskok jak między Full HD a 4K. Nagle się okazuje, że normalny obraz IMAXowy po prostu nie jest ostry, nie jest taki krystaliczny, nie jest w pełni nasycony. Już pomijam, że jest mniejszy. Natomiast w porównaniu do klasycznego, zwykłego kina, to jest, nie wiem, przeskok między 720 pikseli a 4K. To jest tak wielka różnica, że pierwsze kilka minut filmu, jakie siedzicie na sali, kiedy ja siedziałem, ja nie byłem w stanie ogarnąć, co się dzieje, gdzie ja jestem. Nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego. Nigdy w życiu nie widziałem takiego obrazu, takiej jakości. To mnie absolutnie totalnie zmieniło, jeżeli chodzi o moje podejście do nagrywania, do oglądania obrazu. Wiecie, my się czasami, nie wiem, recenzujemy jakiś sprzęt, czy ma 4K, czy ma cropa, czy coś tam. To jest w ogóle nieistotne, nie? To jest w porównaniu do obrazu, który można było tam zobaczyć na tej sali kinowej, to jest w ogóle dyskusja, która nie powinna mieć miejsca, bo to są wszystko zabawki, to są pierdoły, to jest obraz, który nijak się ma do tego, do czego zdolny był człowiek w stworzeniu kamery i projektora i w ogóle wszystkiego, żeby wyświetlić taki obraz. Jeżeli miałbym porównać, z czym można porównać analogowego IMAXa,
to, co zaprezentował Nolan w tym filmie, to zaryzykowałbym stwierdzenie, że to są tylko nasze oczy. Ale i tu nie jestem pewien, czy to by w pełni oddało to, jak dobrze to wyglądało. Mi naprawdę, uwierzcie, brakuje mi słów. Brakuje mi słów. Zwlekałem tydzień, żeby nagrać ten materiał, bo myślałem, że słowa przyjdą i znajdę jakieś porównanie, które będzie w stanie odzwierciedlić to co widziałem. Minął tydzień i nie znalazłem. Jakby wyobraźcie sobie 3 godziny z gęsią skórką na ciele. 3 godziny, że nie chcecie mrugnąć, żeby nic nie przegapić. 3 godziny, gdzie praktycznie wasz oddech sterowany jest przez reżysera filmu, który oglądacie i on wam mówi, kiedy będzie troszeczkę luzu, a kiedy po prostu nawet nie drgnij, bo szkoda stracić ani sekundy. Takie były 3 godziny na sali IMAX 70 mm w Pradze. Niesamowite doświadczenie. Naprawdę wydawało mi się, że wycieczka 1000 km do kina to jest jakiś absurd i uwierzcie mi, dużo znajomych, gdy słyszało ten pomysł, to pukało się w główkę i zastanawiało się, co tutaj tak naprawdę się dzieje. A ja siedząc tam byłbym w stanie dużo oddać, żeby móc, nie wiem, mieć spację, tak jak podczas montażu i powiedzieć sobie stop. A jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, żeby niektóre sceny przeżywać ponownie. Zazdroszczę sam sobie. Naprawdę bardzo dawno temu już nie czułem czegoś takiego, jak tam, przeżywając to. Naprawdę, może się powtarzam, niesamowite doświadczenie. Jeżeli będziecie mieli możliwość kiedykolwiek jeszcze iść do tego prawdziwego IMAXa, tego jednego z nielicznych już IMAXów, bo naprawdę w tym momencie są to 3 kina w całej Europie i tendencja pokazuje nam, że tych kin będzie coraz mniej. Dlatego, że widać po rynku filmowym, Nolan jest tak naprawdę jednym z naprawdę nielicznych reżyserów, który korzysta z tej technologii, wykorzystującej te kwadratowe, w uproszczeniu, kwadratowe ekrany. One się nie sprawdzają aż tak dobrze w klasycznych filmach z tego powodu, że znowu brakuje szerokości ekranu. Tak? Obraz wyskalowany na szerokość zostawia tam olbrzymie, niewykorzystane powierzchnie ekranu w pionie i w poziomie. Przed tym filmem oglądaliśmy trailer Duny, wyświetlony w 4K. No on po prostu wyglądał tam kiepsko. Więc ja się nie dziwię troszeczkę technologii IMAXa, że oni odchodzą od tego na rzecz widescreenów, na rzecz tych wielkich ekranów na szerokość. Ciekawostka, jedno chyba największe kino otworzone w zeszłym roku lub 2 lata temu w Niemczech właśnie w IMAXie, no posiada już ekran zbudowany pod proporcje widescreen, co zwykło się w internecie gdzieś tam nazywać jako Limax, że to jest oszukany IMAX. Te pierwsze IMAXy ze Stanów, bodajże oznaczenie GT, czyli tam Grand Theater, no to były właśnie ekrany w tych proporcjach kwadratowych. Uwierzcie mi, no niesamowity widok i warto to przeżyć. Jeżeli jara was obraz, tak? Jeżeli jarają was takie rzeczy, to warto coś takiego przeżyć, jeżeli macie taką możliwość. Praga nie jest tak daleko, Wielka Brytania nie jest tak daleko, no Australia może już trochę dalej, czy Stany, ale właśnie te 3 kina w Europie są względnie blisko. Polecam jednak mimo wszystko zobaczyć sobie najpierw film gdzie indziej, bo tam naprawdę ciężko skupić się na tym, jaka jest fabuła tego filmu, co się tam dzieje. Tam się przeżywa. Tam po prostu całym ciałem człowiek doświadcza tego, co jest mu serwowane. I ciężko tak naprawdę, pomijam oczywiście, że no w Czechach napisy to
to po czesku są, a nie po polsku, czy nie po angielsku. Więc no, film taki jak Oppenheimer z dużą ilością słownictwa naukowego z zakresu fizyki, trochę filozofii, no to jednak warto sobie obejrzeć wcześniej w sposób, który jesteście w stanie w pełni zrozumieć, czyli najlepiej z polskimi napisami, a dopiero potem wybrać się na ten experience, na to doświadczenie, które można tam sobie przeżyć. Nie mam za dużo materiału z samego kina, co chciałbym wam coś pokazać, tak? Ale no, jak łatwo się domyślić, w kinie nagrywanie no, troszeczkę nie bardzo wchodzi w grę. Natomiast w samym budynku jest to wielka galeria handlowa i jedna wielka sala kinowa IMAXa w środku. No nie bardzo było co pokazać, tak? Więc starałem się jak najbardziej oddać od siebie z emocjami co dało się tam przeżyć. Jeżeli chodzi jeszcze o takie rzeczy, które bym wspomniał, no ten obraz, ta głębia ostrości na takim ekranie jest tak bliska z pierwszego rzędu, no naprawdę mind-blowing. To jest... Ja w dalszym ciągu czuję to, co miałem okazję tam zobaczyć. To dalej we mnie siedzi. No i właśnie z tego powodu chciałem wam o tym opowiedzieć, bo myślę, że wy, widzowie lubiący tematykę filmowania, jesteście najbardziej w stanie docenić to, co ja przeżyłem. To, co przeżyłem razem z żoną, która de facto siedziała obok mnie, ale ona no jakby troszeczkę zmęczył ją ten film ze względu na to, że no, okazało się, że wada wzroku, jaką posiada, uniemożliwia jej jakby siedzenie tak blisko ekranu. I tutaj jej doświadczenia były troszeczkę no, totalnie odmienne od moich. Natomiast no dla mnie osobiście było to naprawdę niezwykłe doświadczenie i chciałbym mieć możliwość przeżyć to jeszcze raz, zwłaszcza w przypadku Interstellara, którego ze swojej głupoty po prostu nie widziałem w kinie, widziałem go tylko na Blu-rayu, natomiast tam też ta jakość, może nie w takim stopniu, natomiast też będzie na pewno fenomenalna. Warto to zrobić jak najszybciej, bo być może już tego nie pamiętacie z dawnych lat, ale taśmy analogowe się niszczą. Im więcej wyświetleń danego filmu, tym gdzieś tam już się pojawią jakieś trzaski, jakieś mikropęknięcia. My byliśmy około 2 tygodnie po premierze i już było czasami coś widać na tym ekranie, że to nie jest idealnie krystaliczny obraz z projektu laserowego, tylko ta taśma wielka, olbrzymia, długaśna, ona sobie krąży, ona się zużywa i ona jest analogowa, taka jak kiedyś to było w kinie. Robert Downey Jr. powiedział po kręceniu sceny w samochodzie, gdzie obiektyw kamery dosłownie był tuż przy jego nosie i mówił, że no, poczuł się jak za tych dawnych czasów, podejrzewa, że mogli się czuć ci najwięksi prekursorzy kina. I myślę, że to jest podsumowanie tego, co chciałbym wam przekazać. To było kino. To było prawdziwe kino. To było niesamowite doświadczenie. I cieszę się, że mogłem się tym z wami podzielić. Cieszę się, że mogłem to przeżyć. To wszystko ode mnie. Dajcie znać, jak wam się podobała taka forma odcinka. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło i pozdro.